Serwus, ja jestem Bernard Kokczyński, a to jest po drugiej stronie lustra. Dziś będzie odcinek o obronie, a przede wszystkim o obrońcach gór borowskich. 3 niewielkie wzniesienia między Bełchatowem a Piotrkowem Trybunalskim. Czemu akurat ten odcinek był tak zażarcie broniony? Ilu naszych tu poległo? No i jakich zbrodni dopuścili się Niemcy na tym terenie? Przed Państwem Piotrkowskie Termopile. Zapraszam. Pierwszego września nad ranem III Rzesza rozpoczyna II wojnę światową. Pierwsze bomby spadają na przygraniczny Wieluń, a pancernik Schleswig-Holstein rozpoczyna ostrzał polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte. Jedną z pierwszych bitew jest bitwa pod Mokrą, 23 km na północny zachód od Częstochowy, gdzie wołyńska brygada kawalerii, ponosząc ogromne straty, powstrzymywała przez cały dzień niemiecką 4. dywizję pancerną. Od pierwszych dni września wojna obronna jest okupiona krwią naszych żołnierzy. Mimo to Wehrmacht bezlitośnie posuwa się do przodu. Między 3 a 4 września wszystkie oddziały Armii Łódź zajęły swoje główne pozycje obronne. Rejon Gór Borowskich był broniony przez specjalny oddział wydzielony pod dowództwem pułkownika Ludwika Czyżewskiego, konspiratora jeszcze z czasów, gdy Polska była pod zaborami, weterana I wojny światowej, a także weterana wojny polsko-bolszewickiej. Był on odpowiedzialny za obronę odcinka o długości 20 km od Księżego Młyna pod Bełchatowem do okolicy Rosprzy. W tym miejscu warto dodać, że za obronę pozycji w samej Rosprzy odpowiedzialny był dowódca ośrodka mobilizacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim. Przełamanie przez Niemców tych pozycji otwierało im drogę na Piotrków Trybunalski, a dalej na Warszawę. Przypomnę, że jednym z celów strategicznych Armii Łódź była właśnie obrona Piotrkowa Trybunalskiego. Drugiego września w Bełchatowie generał Tome w obecności swojego szefa sztabu spotyka się z pułkownikiem Ludwikiem Czyżewskim. Precyzuje zadania postawione przed oddziałem wydzielonym. Należy obsadzić wszystkie pozycje do świtu 3 września. Bronić rubieży Księżego Młyna i Rosprzy. Utrzymać węzły drogowe pod Bełchatowem i główną pozycję w Górach Borowskich, tak aby osłonić skrzydło 30. Dywizji Piechoty. Generał Tome podkreśla, że powodzenie tych działań zależy w dużej mierze od utrzymania głównej pozycji, czyli Borowej Góry. Główną siłę oddziału wydzielonego stanowi II Pułk Piechoty Legionów, którego historia sięga okresu I wojny światowej i kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego. W obronie Gór Borowskich bierze udział również 11 Batalion Strzelców, 2 Batalion Czołgów i bateria dział z Wołyńskiej Brygady Kawalerii, a także 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów i 146 Pułk Piechoty z 44. Dywizji Piechoty. Na korzyść obrońców wpływało ukształtowanie terenu, zabagnione doliny rzeczki Rakówki i Prudki, a centralnym punktem oporu były 3 wzniesienia zwane Górami Borowskimi, wówczas niezalesione. Najwyższe wzniesienie ma 279 metrów nad poziomem morza. Właśnie to wzniesienie jest nazywane Borową Górą. W historiografii możecie się Państwo zetknąć ze sformułowaniem obrona Borowej Góry, a nie Gór Borowskich. Prawdą jest jednak, że są to 3 wzniesienia, z których najwyższa jest Góra Borowa. Są one ze sobą połączone u podstawy.
Jak Państwo pamiętacie z ostatniego odcinka o linii umocnień Warty i Widawki, polskie pozycje obronne nie były gotowe we wrześniu 1939 roku. Prace inżynieryjno-saperskie zostały wykonane zaledwie w 21%, z czego najwięcej żelbetonowych konstrukcji znajdowało się w okolicach Szczercowa. Tu, gdzie broniły się oddziały pułkownika Ludwika Czyżewskiego, stan przygotowań pozycji obronnych po prostu był fatalny. Na prawym skrzydle znajdowały się 3 tradytory, w okolicach Księżego Młyna pod Bełchatowem, czyli tu, gdzie obecnie się znajduje. Z kolei na lewym odcinku obrony były jedynie umocnienia polowe piechoty. Jeśli chodzi o główną pozycję, czyli Góry Borowskie, były tam jedynie zasieki z drutu kolczastego, a polowe umocnienia piechoty zaczęto przygotowywać 3 września. Można zatem wyciągnąć wniosek, że gdyby tylko zadbano o lepsze przygotowanie pozycji obronnych, obrona Gór Borowskich byłaby okupiona znacznie mniejszymi stratami w ludziach. Zanim opowiem Państwu o walkach, które rozegrały się na terenie Gór Borowskich, koniecznie muszę wspomnieć o roli odwodowej Armii Prusy, która miała przeprowadzić kontrofensywę na wroga. Była ona częścią odwodu naczelnego wodza, a jej finalna mobilizacja była przewidziana na 14 dzień od rozpoczęcia wojny. Miała ona wypełnić lukę między Armią Łódź i Armią Kraków, ponieważ polskie dowództwo uważało, że to właśnie tam zostanie skierowane główne niemieckie natarcie. W zamyśle naczelnego wodza miała to być najliczniejsza polska armia. W momencie rozpoczęcia II wojny światowej, 1 września 1939 roku, armia Prusy była kompletnie nieprzygotowana. Mimo to część jej jednostek została zgrupowana w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego w celu przeprowadzenia kontrataku w dniu 4 września. Jednostki te jednak nie posiadały wystarczających zasobów ani siły do prowadzenia działań ofensywnych, zatem nakazano im obronę wyznaczonych pozycji. Jak się już Państwo pewnie doskonale domyślacie, odsiecz dla obrońców Gór Borowskich nigdy nie nadeszła. Pierwsze oddziały rozpoznawcze wroga dotarły do głównej pozycji Armii Łódź w dniu 3 września w godzinach popołudniowych. Niemcy próbowali z marszu zająć przyczółki na zachodnim brzegu Warty oraz północnym brzegu Prutki. Tymczasem do pozycji oddziału wydzielonego zbliżała się niemiecka 31. Dywizja Piechoty i 16. Korpus Pancerny. Jego pierwsza dywizja pancerna skierowała się na Rozprze i Jeżów, a 4. dywizja na Góry Borowskie. Polacy, widząc walec pancerny, który nadciągał, umieścili swoje siły odwodowe, to znaczy Wołyńską Brygadę Kawalerii jako odwód dla rejonu Gór Borowskich i 301 Batalion Czołgów Lekkich jako odwód dla Jeżowa. Poranek 3 września rozpoczął się od bombardowania polskich pozycji. Bomby spadały głównie w okolicy Jeżowa i w okolicy Rozprzy. Około godziny 13 oddziały pierwszej niemieckiej dywizji pancernej natarły na Rozprze. Polacy odparli atak, niszcząc 2 niemieckie czołgi. Opowiem Państwu niezwykle poruszającą, ale przede wszystkim tragiczną historię, która rozegrała się tutaj, w miejscowości Kamieńsk.
Wołyńska Brygada Kawalerii po pomyślnie stoczonej bitwie z 4. niemiecką dywizją pancerną wycofała się i dokonała zgrupowania w rejonie Łękawy, Łękińska i Nowego Janowa. W nocy z 3 na 4 września 56 polskich żołnierzy z Wołyńskiej Brygady Kawalerii zaatakowało oddziały niemieckie stacjonujące właśnie w Kamieńsku z 1. niemieckiej dywizji pancernej. W wyniku ataku zniszczono około 30 niemieckich czołgów i 16 samochodów i cystern z paliwem wroga. Niemcy wpadli w panikę, otworzyli ogień między sobą. W wyniku ataku poległ tylko 1 polski żołnierz, a 5 zostało rannych. Ten sukces znacznie podniósł polskie morale. Następnego dnia Niemcy w odwecie zatukli ponad 20 okolicznych mieszkańców pałkami do uboju zwierząt w pobliskiej rzeźni. Tak właśnie okazywał swoją rycerskość niemiecki Wehrmacht. Jeszcze przed południem 4 września pierwsze niemieckie oddziały rozpoznawcze dotarły do skrzydeł odcinka bronionego przez oddział wydzielony. W tym samym czasie zaatakowana została również główna pozycja, czyli reduta Gór Borowskich. W wyniku ataku Niemcy sforsowali Prutkę i zajęli Jeżów, jednak nie na długo, ponieważ Polacy przeprowadzili kontruderzenie przy pomocy 301 Batalionu Czołgów Lekkich i wyrzucili wroga z Jeżowa. W tym samym czasie obrońcy Gór Borowskich odparli atak ponad 60 niemieckich czołgów wspieranych przez Luftwaffe. W godzinach wieczornych 4 września Niemcy ponownie zajęli Jeżów, a przed północą Rozprze. W obliczu zagrożenia głównych pozycji obronnych pułkownik Ludwik Czyżewski stanął osobiście na czele kontrataku przeciwko Niemcom. Przed południem 5 września Wołyńska Brygada Kawalerii i 301 Batalion Czołgów Lekkich zajęły Wolę Krzysztoporską, a część II Kompanii Czołgów Lekkich dotarła nawet do Jeżowa, gdzie pojmano ponad 70 niemieckich jeńców. W tym samym czasie doszło do niespodziewanego boju spotkaniowego niemieckiej I Dywizji Pancernej z polskim 301 Batalionem Czołgów Lekkich. Miało to miejsce po ataku i przełamaniu przez Niemców w rejonie Rozprzy, czyli na lewym skrzydle odcinka bronionego przez oddział wydzielony. To starcie jest uznawane przez historyków za największą bitwę pancerną kampanii wrześniowej. Pułkownik Ludwik Czyżewski był jej naocznym świadkiem i opisał ją w następujących słowach. Nagle widzę, że z południowego wschodu wyłaniają się czołgi niemieckie. Równocześnie słyszę zgiełk walki na kierunku Wola Rokoszycka, a więc z kierunku, z którego wyruszył 301 Batalion Czołgów. Widocznie reszta plutonu to jest kompanie kapitana Reimana i Pruchniewicza, które miały opanować wzgórze numer 212 w rejonie Magdalenki, zostały zaskoczone przez posuwającą się na Piotrków pierwszą dywizję pancerną, a równocześnie dywizja ta została zaskoczona pojawieniem się naszych czołgów. Podobnie kompania czołgów kapitana Hajdenki zaskoczyła Niemców w Woli Krzysztoporskiej. Wywiązała się zacięta bitwa, jednak przewaga Niemców była przytłaczająca. Finalnie polskie oddziały wycofały się, aby uniknąć okrążenia i dołączyły do Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Przełamanie obrony na lewym skrzydle oddziału wydzielonego znacznie pogorszyło jego sytuację strategiczną. 5 września około godziny 14 Niemcy przeprowadzili 4. już frontalny atak na wzniesienia borowskie.
Atak ten był poprzedzony jak dotąd najsilniejszym artyleryjskim ostrzałem. Mimo to zostali oni odrzuceni na swoje pozycje szturmowe po brawurowym kontrataku polskich żołnierzy przeprowadzonym siłami całego II batalionu. Jednocześnie Niemcy atakowali Góry Borowskie od północnego wschodu, gdzie napotkali na bardzo silny ogień polskich CKM-ów prowadzonych przez żołnierzy z II Pułku Piechoty Legionów. Obie strony starcie okupiły niezwykle ciężkimi stratami, a ich pozycje przemieszały się. Wieczorem Niemcy podjęli próbę przeniknięcia w luki w polskiej obronie. Widząc to, pułkownik Ludwik Czyżewski osobiście stanął na czele ostatniego kontrataku, który zatrzymał Niemców. Sytuacja obrońców była naprawdę tragiczna. Mimo ich ofiarności groziło im okrążenie. Przy okazji tego odcinka pokażę Państwu polski hełm WZ-31, popularnie nazywany salamandrą. Nazwa pochodzi od sposobu malowania. Aby nie odbijał światła, mieszano farbę z granulatem korkowym. Podobne rozwiązania stosowali zarówno Anglicy, jak i Amerykanie, z tą różnicą, że oni farbę mieszali z trocinami. W środku ten hełm był wyposażony w 3-poduszkowy fasunek, a zapinany był pod brodą skórzanym paskiem. Niestety, ze względu na stan tego konkretnego egzemplarza, nie jestem w stanie Państwu pokazać ani fasunku, ani skórzanego paska. Hełm ten był wyprodukowany w Kielcach, w hucie Ludwików. Skąd wiemy, że ten konkretny hełm był wykorzystywany przez polskie wojsko? Chodziło o nit. W tylnej części hełmu znajduje się mały mosiężny nit odbioru z inicjałem inspektora wojskowego, który odebrał ten hełm i tym samym potwierdził jego jakość. Ten konkretny egzemplarz został odebrany przez kapitana Sebowicza. Jeśli Państwo macie jakieś informacje na temat kapitana Sebowicza, serdecznie zapraszam do kontaktu. Piątego września około godziny 20 wieczorem nadszedł długo wyczekiwany rozkaz o wycofaniu się. Większość jednostek opuściła swoje stanowiska w nocy z 5 na 6 września. Niektóre oddziały nie wiedziały nic o rozkazie i broniły się do świtu 6 września. Podczas dwudniowych walk na wzniesieniach borowskich, określanych również mianem piotrkowskich Termopili, poległo w sumie 663 polskich żołnierzy na ogólny stan 3430 obrońców, co niestety oznacza straty w ludziach na poziomie 19%. Generał Rummel docenił ofiarność walczących obrońców, odznaczając sztandar II Pułku Piechoty Legionów srebrnym krzyżem Virtuti Militari. 5 września około godziny 18 pierwsza niemiecka dywizja pancerna zdobyła Piotrków Trybunalski, którego osłona była głównym zadaniem Armii Łódź. Dzięki temu niemiecki 16 Korpus Pancerny zaczął oskrzydlanie polskiej armii, która musiała się wycofać. Obecnie znajduje się na cmentarzu w Parzniewicach, gdzie spoczywają spartiaci z Gór Borowskich. Pamięć o obrońcach tej reduty jest nadal żywa wśród lokalnej społeczności. Natomiast w skali całego kraju wydaje mi się, że ten temat jest dosyć mocno zapomniany. Aby Państwa zachęcić do odwiedzenia tej reduty, serdecznie zapraszam do zabawy geocaching. Tym razem przygotowałem tylko jedną skrytkę, ale dotarcie do niej wymaga rozszyfrowania kodu.
Kod znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Podpowiem, że aby rozszyfrować kod, pomocny będzie telefon, ale nie smartfon, tylko jakiś telefon starszej generacji. To na tyle, jeśli chodzi o mnie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Servus!